Dziś wersja druga jajeczka z wielkanocnym nadzieniem. W poprzednim filmie ozdabiałam wersję wiszącą i link do niej dam Wam pod tym wideo. A dziś zapraszam na wersję stojącą. W jajeczku para świątecznych przyjaciół, czyli zajączek oraz gąska. Te kinder niespodzianki mają olbrzymią zaletę, robi się je bardzo szybko. Malowania, lakierowania czy klejenia w tej pracy jest jak na lekarstwo. Więc jeżeli macie tylko troszkę czasu, to ta odrobina jest akurat, żeby zrobić taką pracę. Zwierzaczki zamknęłam w jajku akrylowym o wysokości 15 cm. Jest to jajko stojące, ponieważ ma specjalnie spłaszczony dół. Ale jeżeli macie ochotę, a ja mam, to do dołu można przykleić taką ozdobną nóżkę. To są gipsowe zwierzątka, których wybór w sklepie mamy olbrzymi. Trzeba je jakoś stabilnie wkleić do środka. To jest druga połówka jajka styropianowego. Pierwszą zużyłam w poprzednim filmie. Docinam i potem na tym postumencie zamocuję wszystkie ozdoby. Po pierwsze jajeczka są białe, a mają być różowe. Nic trudnego, wystarczy pomalować. Farba biała i różowa lub tak zwana magenta, a jeżeli kolor wyjdzie Wam za bardzo lukierkowy, to trzeba dodać odrobinę szarości. Zwierzątka też dostaną trochę różu, żeby pasowały do całego zestawu. Zajączek różowe ma uszka, a gąska dostanie dziobek. W międzyczasie jajeczka wyschły i można je pochlapać. Czarna farba akrylowa oraz szczoteczka do zębów. 10 sekund i jajeczka wyglądają o niebo lepiej. Żeby pracę trochę ożywić, potrzebne są mi zielone listki i mogę je skądś obciąć albo mogę po prostu zrobić. Odrobina masy super lekkiej i kilka kropel zielonej farby. Wystarczy to wymieszać, no a później trzeba jeszcze umyć ręce. A listki do mojej pracy zrobiłam tak. Jeżeli glinka po zafarbowaniu zaczyna Wam się bardzo mocno lepić do dłoni, to trzeba ją na chwilę wsadzić do lodówki. No i trzeba pamiętać, żeby nie przeginać z ilością farby dodawanej do glinki, bo jeżeli zależy Wam na bardzo intensywnym kolorze, to warto użyć pigmentów. Wszystko przygotowane i trzeba to skleić w całość. Pierwsza warstwa to sizal, a pod spodem odrobina tiulów kropki. Sizal do styropianu przymocowuję szpilkami. Szpilki są mi także potrzebne jako stabilna podstawa do zwierzątek, bo niczego stabilnie do sizalu przykleić klejem na gorąco się nie da. Więc moje szpileczki są ważne, gdyż pełnią podwójną funkcję. Po pierwsze przytrzymują sizal przy styropianie, a po drugie przyklejam do nich zwierzątka. A jajeczka już normalnie do samego sizalu przyklejam, bo one są leciutkie i trzymają się całkiem ok. Jeszcze listki z glinki super lekkiej i moja słodziutka, wiosenna, wielkanocna kompozycja wygląda tak. A teraz biała farba akrylowa i na biało przelatuję dół jajka, nóżkę oraz kawałeczek górnego uchwytu. Chociaż prawdę mówiąc, to mogłam się nie męczyć i to złoto zostawić, bo ono tutaj niczemu nie przeszkadza. A teraz wchodzi ona cała na biało, czyli glinka super lekka, a do tego mega ekskluzywna foremka Primy. Jeżeli na takie wygibasy nie macie ochoty, to można wokół przecięcia jajka po prostu zawiązać wstążeczkę. Albo dokleić koronkę czy sznureczek, ale ja na takie wygibasy ochotę mam, więc będę robiła wyciski. Foremkę wypełniam, wycisk od razu wyjmuję i od razu będę go przyklejała na jajko. Jeżeli macie problem z wyciągnięciem, to trzeba foremkę na chwilę włożyć do zamrażalnika. Glinka stwardnieje i na 1000% wyciągniecie ją bez żadnego problemu. Ja jestem bardzo niecierpliwa, więc nie skorzystałam z pomocy zamrażalnika i foremkę wyciągnęłam. Według mnie do przyklejania najlepszy na świecie jest Express Glue. Łapie jak złoto, a jeżeli chcecie, żeby faktycznie szybko łapał, nie można go dać za grubo. Ja daję tylko kilka kropelek, potem rozcieram palcem i klej do akrylu łapie znakomicie. A glinka super lekka na mokro znakomicie współpracuje. Można ją dowolnie wyginać, doginać i przycinać. No właśnie z tego wzoru wycięłam taką kokardkę, która później ozdobi nóżkę. W przypadku takich prostych wycisków nawet nie musimy myśleć o zamrażalniku, one po prostu same wyłażą. Smaruję klejem i przyklejam na nóżkę. Nóżkę przyklejam do jajka klejem na gorąco i już jest wszystko prawie gotowe. Jak wiadomo, prawie robi wielką różnicę, więc jeszcze trochę się dołem jajka pobawię. To jest lakier 3D, który w tym filmie występuje w roli kleju.
Jest gęsty, nie ścieka, a puder 3D trzyma się na nim rewelacyjnie. Pomysł miałam taki, aby w tym jajku, podobnie jak w jajku wiszącym, dół przemalować na różowo. Kulki najpierw przykleiłam, potem dałam im czas do wyschnięcia, a następnie wszystko dokładnie omiotłam. To, co się źle trzymało, odleciało i pomyślałam, że to całkiem fajnie wygląda i niech już tak zostanie. W kamerze tego trochę nie widać, ale kuleczki pasują kolorystycznie do sizalu i dlatego pomyślałam, żeby już tak zostało. Dokleiłam jeszcze kokardkę oraz u góry gałkę meblową. Dowiązałam kokardkę i moje nadziewane świąteczne jajeczko uważam za skończone. Delikatne i bajkowe, takie właśnie miało być. Jak zwykle listę wszystkich produktów, które użyłam w tym filmie, zamieściłam pod tym wideo, czyli w jego opisie. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.